Witam serdecznie. Po ostatnim teście Tesli dostałem od Was bardzo wiele maili z prośbą o test BMW i8. Z tego wywnioskowałem, że jesteście zainteresowani testem szybkiego, hybrydowego samochodu. Dlatego pożyczyliśmy Lexusa w wersji hybrydowej LS600H i szybciutko pojechaliśmy pod BMW, gdzie dostaliśmy kluczyki do... Poznajecie kluczyk? Był taki sam w i3. Teraz widzimy go przy i8. Mamy na test i8. Zaraz po zajęciu miejsca widzę, że zasięg elektryczny wynosi 15 km przy poziomie naładowania baterii 81,5%. Jednocześnie całkowity zasięg, który jest tu przewidywany, to jest 374 km, z tego T15 na baterii, a reszta na zbiorniku paliwa. Pierwszy szok to oczywiście wygląd tego samochodu, dlatego że ja rozumiem ekstrawagancję w wydaniu Włochów, ja rozumiem śmiałe linie w wydaniu francuskiej motoryzacji, ale Niemcy, większość niemieckich brandów produkuje samochody bliźniaczo podobne do siebie, gdzie samochody są jak matrioszki. Mniej więcej ten sam kształt, tylko coraz większy rozmiar XL, XXL i tak dalej. I tu nagle z garażu podziemnego pod BMW wyjeżdża takie auto. Ładne, śmiałe, ekstrawaganckie, przyciągające uwagę, odważnie narysowane. Tak, to wszystko można powiedzieć o tym samochodzie. Ale niemieckie? Wow! Z tyłu warto zwrócić uwagę na jeden szczegół, a mianowicie zwykle samochody w tylnej swojej części stają się coraz węższe. Natomiast w przypadku BMW i8 jest może nie odwrotnie, a właściwie to odwrotnie. Jak patrzę na tą linię, to widzę, że tylny błotnik jest coraz szerszy i na końcu te dwa skrzydła tak naprawdę chyba stanowią o całkowitej szerokości tego samochodu. No i teraz widok z przodu. Zwróćcie uwagę, że samochód ma takie dwie wydatne szczęki, które zachodzą na przód, który jest niski, bardzo agresywnie narysowany i oczywiście zaznaczony niebieskimi kolorami. Dwie ciekawostki. Po pierwsze, próbowaliśmy otworzyć maskę i nie udało się to ani ze środka, ani też poprzez kluczyk. Nie ma tu żadnego sposobu na otwarcie. W takim razie pytanie, jak się wlewa płyn do spryskiwaczy. No i okazało się, że miejsce oczywiście jest przewidziane. Tu znajdujemy odpowiedni wlew. Proszę bardzo, tu jest miejsce. I tu wlewamy. Tu mamy też wielki wylot właściwie powietrza, dlatego że mówimy tu o takim kształcie, który stwarza podciśnienie i sprawia, że silnik elektryczny jest odpowiednio wentylowany. Jak każde auto hybrydowe i BMW i8 również ma dwa wlewy paliw, dwie klapki do wlewu paliwa. Tu oczywiście z przodu mamy część elektryczną, proszę bardzo. Tu dostajemy się do odpowiedniej wtyczki. Natomiast aby dolać paliwa do baku, musimy obejść ten samochód naokoło. Po drodze podziwiamy ten wspaniały kształt, który naprawdę z każdej strony wygląda fantastycznie. Obchodzimy naokoło i tu dostajemy się do zbiornika paliwa, dzięki czemu nie jesteśmy uzależnieni od dostaw prądu. A jeszcze nie doszliśmy do otwierania drzwi, bo otwierają się podnosząc się jak w Lambo. Ale teraz uwaga, to nie jest niemiecka ekstrawagancja, tylko niemiecka kalkulacja, bo teraz zapraszam do tyłu i z tyłu znajdziemy bagażnik, który możemy otworzyć tylko, przynajmniej tak na razie mi wyszło, że nie ma innej drogi, poprzez naciśnięcie przycisku na pilocie. Podnosimy klapę bagażnika, czyli wielką szybę i tu znajdujemy, no to nie jest bagażnik, to jest schowek, część czego zajmuje jeszcze dodatkowo kabel do ładowania, więc dla nas zostaje tak naprawdę niewiele powyżej 150 litrów pojemności. Może na krótki wypad za miasto to wystarczy, ale do większych bagaży już będziemy potrzebować miejsca na tylnych dwóch miejscach, jeśli potraktujemy je właśnie jako miejsca bagażowe. I tu właśnie przydają się wielkie, podnoszone do góry drzwi, dlatego że dzięki temu, że one są takie wielkie, mamy łatwy dostęp do miejsc z tyłu. A gdybyśmy mieli te wielkie drzwi otwierane klasycznie, to wyobraźcie sobie, ile miejsca byśmy potrzebowali na parkingu, aby wyjść z samochodu. Po otwarciu drzwi widać zresztą, jak dużo użyto do budowy tego samochodu włókna węglowego. Widać to zarówno na drzwiach, wszędzie jest włókno węglowe. Zastosowano tu sporo też karbonu i wszystkiego, co może być maksymalnie lekkie. i8 waży niecałe 1500 kg, co oczywiście nie stawia tego auta w rankingu lekkich samochodów gdzieś bardzo wysoko, ale w rankingu lekkich samochodów hybrydowych i owszem. Przy tak niewielkim bagażniku nie dziwi więc obecność Lexusa
Lotusa LS, bo choć on też nie ma zbyt wielkiego bagażnika jako auto hybrydowe, to jednak gdzieś musimy wozić te wszystkie nasze torby fotograficzne, szyny i statywy. Kolejna niespodzianka to wsiadanie, dlatego że drzwi podnosimy do góry i wsiadamy mniej więcej jak w Mercedesie SLS, czyli mamy przed sobą do pokonania bardzo szeroki próg, oby czysty, więc to nie jest auto do końca na błoto pośniegowe, dlatego że ten próg jest na tyle szeroki, że kiedy zaczynamy celować w fotel tylną częścią ciała, to nasze spodnie, chcąc nie chcąc, dotykają zewnętrznej części progu. No i po zajęciu miejsca dociągamy, oczywiście żadnej elektryki tu nie ma, dociągamy ręcznie drzwi i tutaj naprawdę są bardzo dobrze wyważone, nie wymaga to wielkiej siły, a o żadnym dociąganiu elektrycznym nie może być mowy z prostego powodu. Mechanizmy, które by się znalazły na górze, podniosłyby zarówno wagę samochodu, jak i środek ciężkości, a BMW 8 w rodzinie BMW ma środek ciężkości umieszczony najbliżej asfaltu. Oszczędności na masie widać wszędzie, może nie wszędzie, ale w wielu miejscach. Przykładowo tutaj, gdzie plastiki rzadko dotykamy, są one naprawdę bardzo cienkie i w zasadzie nie stanowią jakiegoś wzoru solidności. Nawet szybka, która oddziela przedział pasażerski od bagażowego, jest zrobiona z plastiku. Warto też dodać, że bagażnik jest taki mały, dlatego że z tyłu musiał się znaleźć silnik, 3-cylindrowy silnik i on generuje w trakcie jazdy oczywiście sporo ciepła i tu w bagażniku robi się dosyć ciepło nawet po krótkiej przyjażdżce, a więc jeśli będziemy przewozić coś wrażliwego na ciepło, to lepiej umieścić to za przednimi fotelami, a z tyłu możemy wozić no choćby drugie śniadanie, aby podać go właśnie na ciepło. Byliśmy dociekliwi i chcieliśmy sprawdzić, jak to wygląda pod tymi 3 warstwami, bo tu jest pierwsza, tu jest druga i tu jest trzecia do odkręcenia. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie odkręcili. Chcemy zobaczyć ten 3-cylindrowy silnik, który ma ponad 230 koni. Tadam! Tu jest rzeczywiście cieplutko. Korzystając z okazji postanowiliśmy zgrać dźwięk prosto z tego silnika, bez żadnych osłon. Zobaczymy, jak to brzmi naprawdę. A tu mamy czworonogiego miłośnika motoryzacji, który jak tylko otworzyliśmy drzwi, momentalnie skoczył do środka i robi sobie swój focie na Facebooku. Ciekawe, czy jest taki portal społecznościowy dla psów. Chcemy Wam teraz pokazać, jak blisko da się podjechać do samochodu obok, stojąc pod supermarketem, aby bezpiecznie otworzyć drzwi. Łukasz mi pomoże i da sygnał, jeśli się okaże, że będzie zbyt ciasno. Podnosimy drzwi, od środka wygląda to tragicznie, to znaczy kompletnie nie wiadomo, gdzie te drzwi tak naprawdę się kończą i to jest wada w porównaniu do klasycznych drzwi. Łukasz, jeszcze bezpiecznie? I jak? Nie przejdzie? Nie przejdzie. A teraz pokażmy, jak w zwykłym 4-drzwiowym sedanie jesteśmy w stanie przy tej odległości między samochodami bez problemu otworzyć drzwi i zająć miejsce w samochodzie. Odjechaliśmy nieco dalej, spróbujemy teraz otworzyć drzwi. Łukasz, znów asekuruj proszę, czy da się to bezpiecznie zrobić? Tym razem to się udało, więc teraz wysiadamy bezpiecznie i jeszcze raz powtórzę, miejsca zostało naprawdę bardzo niewiele, a jednocześnie w klasycznym sedanie otwieramy drzwi i wsiadamy naprawdę bardzo komfortowo, a więc i tak lepiej oczywiście niż gdyby te drzwi się otwierały klasycznie, bo przy takiej długości, nawet przy tej odległości nie moglibyśmy wysiąść, więc lepsze rozwiązanie już jest podnoszenie ich do góry, ale mimo wszystko klasyczne rozwiązanie z 4-drzwiowego samochodu jest wciąż bardziej praktyczne. I jeszcze praktyczna uwaga, teraz udało mi się zaparkować. Popatrzcie, i po prawej, i po lewej stronie jest dość miejsca na to, aby podnieść bezpiecznie drzwi, bezpiecznie, bez obaw o ich uszkodzenie. Ale co się stanie, jeśli pod moją nieobecność któreś auto odjedzie, a inne podjedzie o pół metra bliżej? Bo przecież pasażer wysiądzie, ale kierowca do BMW już nie wsiądzie. I 8 wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, zatrzymują się i robią zdjęcie, ale też czworonogów. Tutaj mamy takiego pieska, który już po raz drugi chce wskoczyć do środka. Z przodu mamy silnik elektryczny, z tyłu spalinowy, pochodzący z Mini. W sumie więc mamy do dyspozycji 362 konie mechaniczne, co pozwala temu autu rozpędzać się do setki w czasie 4,4 sekundy i
pędzić z maksymalną prędkością 250 km na godzinę, ograniczona elektronicznie, tak jak to jest w przypadku samochodów typu M6 czy M5. Podobnie też wygląda cena, dlatego że samochód ten kosztuje 573 tysiące złotych, co oznacza, że jest niewiele tańszy od M6 i znacznie droższy od M5. Rozglądam się po wnętrzu i nie mogę uwierzyć własnym oczom. Gdzie te futurystyczne kształty, które mogłyby być następstwem tak śmiałego projektu nadwozia? Nic z tych rzeczy. Nabywcy BMW i8 to są osoby urodzone zdecydowanie przed rokiem 1990. W związku z tym oni muszą tu znaleźć znane im wcześniej pokrętła, przyciski i joysticki. Żadnych dotykowych ekranów, tak jak w Tesla S. Nie ma nawet tak ortodoksyjnego podejścia, które można było spotkać w BMW i3, które wnętrze ma wykonane z jakiegoś przetworzonego bambusa i innych drewnianych parapetów. Nic z tych rzeczy. Tu wszystko musi być znajome, tu nic nie może szokować. A tu zła wiadomość dla tych, którzy by chcieli jeździć tym samochodem w trybie na zimny łokieć. Szyba nie otwiera się do końca, a więc nie wywiesimy ręki na zewnątrz wygodnie, dlatego że krawędź szyby będzie nas uwierać. Pokazuję mały problem ergonomiczny, a mianowicie wyjście 12 V znajduje się pod podłokietnikiem, co nie jest akurat niczym złym, ale pod takim kątem, że kiedy włączymy cokolwiek do tego gniazda, no to niestety, jak widać, podłokietnika już nie da się zamknąć. Popatrzcie, że w takim drogim samochodzie nie ma podświetlenia lusterka. Wspominałem o porównaniu i8 z M5 i M6, zarówno w kontekście osiągów, jak i ceny. Jednak wrażenia z jazdy tym samochodem są dalekie od takiej bezkompromisowej adrenaliny, którą dają samochody z literką M w nazwie. Tu jest samochód skierowany do osób, które kupują go nie po to, aby się wyszaleć na torze, bo pamiętajcie, w podstawowej wersji szerokość opon nie przekracza 20 cm, więc nie jest to auto do bezkompromisowego sportu i adrenaliny. To jest samochód do tego, aby poczuć trochę emocji z jazdy, sporo emocji z jazdy, ale przede wszystkim ma to być wygodny samochód na co dzień. To nie może być samochód, który będzie kulą u nogi. Dlatego też mamy oprócz silnika elektrycznego klasyczny silnik spalinowy, a więc możemy go dotankować gdzie chcemy, nie jesteśmy uwiązani do stacji ładowania. Dlatego też mamy płynną jazdę. Wcale nie jakieś ekstremalnie twarde zawieszenie, lekko chodzący układ kierowniczy i wiele innych elementów, które sprawiają, że tym samochodem po prostu jeździ się przyjemnie. To nie jest takie spinanie się na każdym zakręcie i chęć postawienia auta bokiem, bo to jest M-ka. To nie jest M-ka. To jest samochód, który pokazuje nam, że właściwie to jest samochód, który pokazuje wszystkim naokoło, jaki ja jestem, że mi zależy na środowisku, że mi zależy na tym, aby się pokazać, aby podkreślić swój status, albo podkreślić być może swój stan majątkowy, ale nie do tego, aby bawił się jeżdżąc tym samochodem bokiem. Dlatego też w środku on jest spokojnie zaprojektowany i wszystkie pokrętła i przyciski są tu dobrze znane, a z zewnątrz wygląda tak, jak wygląda. I niech wszyscy naokoło będą zszokowani patrząc na ten samochód, a ja tu w środku jadę sobie komfortowo, poznaję wszystkie przyciski, do niczego nie muszę się przyzwyczaić i wiem, że z zewnątrz jestem postrzegany dokładnie tak, jak tego chciałem. Co ciekawe, jeśli chodzi o tryby jazdy, do wyboru mamy niewiele opcji. Mamy Eco Pro i Comfort i w zasadzie tylko tyle i można by było powiedzieć, że samochód nie ma trybu sportowego, gdyby nie możliwość przełączenia tutaj joysticka w lewo na tryb Sport i wtedy zmienia nam się tutaj tryb Sport. Widzimy również inny kolor zegarów. Natomiast z tego standardowego przycisku, gdzie zwykle jesteśmy w stanie w BMW wybrać tryby takie jak Sport czy Sport Plus, tu do wyboru mamy tylko Eco Pro i Comfort. BMW przekonuje do auta nie tylko samym produktem jako takim, dorabia też do niego filozofię i ideologię. Produkcja tego samochodu jest ekologiczna, nawet prąd w fabryce pochodzi z wiatraków. I w ten sposób znane osobistości mają po Priusie i po Tesli nowy sposób, aby się pokazać w dobrym świetle, kupując BMW i8. Ale teraz mają coś, czego brakowało poprzednikom, a mianowicie mocny premium brand na masce. Może pan podjechać, tak postawić ten samochód tuż obok, tak? Proszę bardzo. Melex ma na pewno jedną bardzo dużą zaletę. Ma znacznie więcej powierzchni bagażowej, przestrzeni bagażowej, dlatego że tu
zbyt wiele nie zmienimy, nie zmieścimy, a Melex zmieści wszystko łącznie chyba z samym BMW i8 na swojej pace. Pozostaje tylko zapytać, ile ten samochód może kosztować? Ile kosztuje pański Melex? 20-30 tysięcy. No to tyle co jedna felga z opcjonalnego pakietu BMW i8. Jak widać tańsze, ale jest w pełni elektryczne. Nie ma tutaj żadnych silników spalinowych, nie trzeba tego tankować. A ile to przyjedzie na pełnym ładowaniu? Jeżeli bez bagażu, to spokojnie cały dzień. Cały dzień, czyli nie wiem, 10 km, 15 km, 5 km, 15 km. No to mamy za 15 km dziennie po jednym ładowaniu płacimy 20-30 tysięcy, za 37 km po pełnym ładowaniu płacimy 600 tysięcy złotych. BMW nieźle sobie liczy.